Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt świąteczny, moja szopka, wykonana na tryptyku na bazie produktów PowerTex, które w tym przypadku sprawdzą mi się najlepiej dlatego, że są bardzo trwałe, a przy okazji pokażę Ci, jak używać foremki ze stamperii. To jest akurat foremka, która jest świętą rodziną. Zaczynam od tryptyku. Jest to tryptyk na bazie MDF-u, dlatego wymaga wstępnej obróbki, dlatego że MDF jest dosyć ciemny, czyli gruntujemy go za pomocą białego podkładu akrylowego. I ja przy tym gruntowaniu jestem dosyć skrupulatna, dlatego że ten tryptyk ma różne elementy i warto docenić ten moment, otworzyć każde drzwiczki, pomalować również boki, górę, dół, tak żeby mieć pewność, że ten mój projekt będzie w całości estetyczny, czyli maluję go również w środku. Jak widać, tutaj mam elementy płaskie, te boczne skrzydełka, i mam też element środkowy, taki wypukły, i za chwilę pokażę Ci, jak sobie z tym poradzić, żeby tą wypukłość przenieść na boki. Biorę zwykłą kartkę A4, zwykły papier, przytulam sobie ją na dole i później palcem odciskam tą górną część tak, żeby dokładnie widzieć jej kształt. Możesz też sobie to odrysować ołówkiem i następnie tą środkową część wycinam. Przy okazji testuję nowe ustawienie aparatu, który nagrywa z góry i czasami będzie widać moją głowę. Po złożeniu tej kartki mam te boczne połówki i te boczne połówki po odrysowaniu odklejam na dole bardzo dokładnie taśmą malarską, tak żeby złapać również łuki, czyli malutkimi kawałkami taśmy malarskiej zaklejam to w taki sposób, żeby odwzorować te łuki, które były również w części środkowej. One tam mają 2-3 mm, a tu w moim przypadku nałożę pastę. Ona nie będzie aż tak wysoka, ale zawsze będzie to pewna wypukłość. Tym razem przyznaję się szczerze, nie chciało mi się robić własnej pasty pękającej i użyłam pasty ze stamperii, która jest pastą gotową. Mam ją jeszcze z zeszłego roku. Jak widać, ciągle jest do użycia. Zaczekała na mnie na projekty świąteczne tegoroczne i za pomocą szpachelki nakładam, tworząc po bokach troszkę większą wypukłość niż na środku, ponieważ tu już mam deskę i nakładam sobie dosyć cienko. Kiedy pasta pękająca sobie wysycha i zaczyna pękać, ja jej w niczym nie pomagam, suszarką po prostu to sobie samo schnie, biorę się za moją foremkę, foremka stamperyjna do wypełniania pastą masą modelarską, i tutaj używam celowo lekkiej masy modelarskiej Darvi Extra Light. Jest to masa z tych tak zwanych bawełnianych, która właśnie idealnie nadaje się do tych konkretnie foremek, które wymagają, to jest taki miękki plastik, który po prostu wyciskamy. Różni się znacznie od silikonu i z tych foremek ta lekka masa modelarska Darvi o takim bawełnianym charakterze bardzo łatwo wychodzi i wychodzą też bardzo precyzyjnie te wyciski, więc mogę tylko polecić. I później po wyciśnięciu ten plastik z powrotem wraca do swojej formy. Nie zniszczyłam jeszcze żadnej z tych foremek, są bardzo trwałe. Następnie silikonowa foremka Primy, i ta foremka już wymaga troszkę innych mas. Możesz użyć takich typu glinka albo tej masy z dodatkiem silikonu, dlatego że gdybym użyła tej Darvi Extra Light, to w przypadku tak solidnych foremek silikonowych prawdopodobnie skończyłoby się to na tym, żeby mi się to pokruszyło. Czyli tutaj sobie używam masy silikonowej i jeśli jest taka potrzeba, to można również foremkę leciutko posypać mąką ziemniaczaną, tak żeby ten odcisk z niej lepiej wychodził. I to będą wyciski, które ozdobią właśnie górę i dół, głównie górę mojego tryptyku.
Całą kompozycję po wyciśnięciu układam sobie jeszcze na moim tryptyku, tak żeby sprawdzić, jak to ostatecznie będę układać, i jeżeli masz tak dużo elementów, to warto zrobić sobie zdjęcie, zanim przejdziesz do dalszych prac, tak żeby orientacyjnie wiedzieć, gdzie i co będzie na końcu ostatecznie przyklejone. Tą taśmę malarską, która wyznaczała nam brzegi na tryptyku, możesz zdjąć, nawet jeżeli jeszcze ta pasta jest w miarę mokra, i pozostawić wszystko do wyschnięcia. Kiedy pasta popęka, sięgam po PowerTex. PowerTex z dodatkiem piasku. W tym przypadku jest to PowerTex Ivory, w kolorze Ivory, może być też biały, nie ma to znaczenia. No i teraz tak, dosyć dużo PowerTexu nakładam na mój tryptyk, tym razem z lewej strony. Z tamtej prawej strony jest masa pękająca, z lewej strony są gładkie powierzchnie. Posypuję wszystko solidnie piaskiem. Muszę Ci powiedzieć, że jakby tył tego mojego tryptyku wyszedł bardzo fajnie. To wyszło po pomalowaniu patyną bister troszkę tak, jakby tam były słoje drewna. Także wcieram piasek i takimi podłużnymi ruchami za pomocą pędzla tworzę rodzaj takich rowków, które później bardzo fajnie wyglądają jako lewa strona tej mojej pracy, pomalowana tylko patyną bister, i tam, gdzie jest piasek zupełnie suchy, tak można powiedzieć, zupełnie inaczej przyjmuje niż wszędzie tam, gdzie on się dobrze połączył z PowerTexem Ivory. Potem po wyschnięciu przechodzę do przedniej części i za pomocą tego samego PowerTexu Ivory i piasku najpierw przyklejam sobie zwykłą tekturę, jak ją nazwać? Falistą, karbowaną. I ta tektura będzie mi imitowała rodzaj takich płotków. Po przyklejeniu tej mojej tektury dodaję jeszcze piasku na brzegach, tak żeby leciutko brzegi tej tektury również zintegrować z całą resztą. Tam, gdzie mam jeszcze jakieś niedociągnięcia w paście pękającej, również można podmalować PowerTexem, podsypać piaskiem, ale tak, żeby sobie nie zamalować tych pięknych spękań, które tam już są widoczne. Jest to element tła do tych figurek, ale jednocześnie coś takiego strukturalnego. I po przyklejeniu ja jeszcze za pomocą tej pasty masy pękającej wjeżdżam troszeczkę na ten papier i integruję tak, żeby nie było widać, że to jest tektura falista, tylko żeby wszystko zintegrowało mi się w rodzaj takiego strukturalnego tła. Robię to tło popękane zarówno na bokach, jak i na środkowej części. Chodzi o to, żeby ten papier nie był taki odcięty po przyklejeniu, tylko żeby nam się to pięknie zintegrowało. Możesz zrobić pastę pękającą również sama, masę pękającą za pomocą proszku 3D Easy Flex i PowerTexu. Sięgam po wszystkie moje wyciski, które już zdążyły wyschnąć, i za pomocą tego samego PowerTexu Ivory przyklejam każdy element i maluję również z góry PowerTexem w kolorze Ivory. Czemu to służy? Poza tym, że PowerTex mi się tutaj świetnie sprawdzi jako klej, to każdy ten element będzie również trwały, dlatego że PowerTex nada tym wyciskom, utwardzi je po prostu, czyli nada im pewną trwałość, zupełnie nieporównywalną z tym, gdybym malowała je tylko farbami. Dlatego właśnie używam tutaj PowerTexu. Podobnie z figurkami, każda z nich jest z lekkiej masy modelarskiej Darby Extra Light, która jest tak naprawdę masą dosyć kruchą i mało trwałą, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Dlatego PowerTex będzie tutaj idealnym medium, który spowoduje, że te moje figurki po wyschnięciu będą po prostu dużo bardziej trwałe jako dekoracja. Każdą z nich maluję PowerTexem i przyklejam również na PowerTex. Jeśli gdzieś ta figurka mi odstaje, wystarczy zrobić taki większy kleks z lewej strony, żeby ten PowerTex zadziałał jako klej. Nawet jeśli na początku wydaje się, że nie jest jakby tak szybko wiążący, to po kilku godzinach naprawdę przykleja na amen. No i na koniec zostało mi uzupełnienie kompozycji, czyli kuleczki. To jest bardzo fajny, strukturalny element, z którego często korzystam.
tworząc tego typu dekoracje i bardzo lubię, kiedy te kuleczki są tak stopniowane, czyli zaczynam od największych, potem średnie, a potem takie najmniejsze, które przypominają troszeczkę kaszkę. One super wyglądają w momencie, kiedy się je pokoloruje i wybieli, dodają kompozycji tego czegoś. No i bister, najfajniejszy moment, który no może wydawać się, że wszystko psuje. Ja tej patyny bister w sprayu nie oszczędzam. Zobacz, jak dużo tego nakładam. Ten mój tryptyk leży, więc ta patyna nie ma jak spłynąć i po takim lekkim wysuszeniu pocieram za pomocą takiej zwykłej chusteczki mokrej postacie, tak żeby troszeczkę wydobyć już ten jasny kolor, żeby nie były za ciemne. Warto odczekać, aż ta patyna bister naprawdę się wysuszy, bo w tej chwili ja to bardziej rozmazałam niż wytarłam, dlatego właśnie trochę byłam niecierpliwa. Warto poczekać, aż wszystko porządnie wyschnie. Teraz po kiedy już patyna bister naprawdę solidnie wyschła, wracam po prostu do białego podkładu akrylowego. Równie dobrze to może być biała farba kredowa, dla bardziej wprawionych biały Powertex i zaczynam przygodę z bieleniem. To jest mój zdecydowanie najbardziej ulubiony element, dlatego że w tym momencie wychodzi cała misterna struktura, którą zbudowałam za pomocą piasku, Powertexu, tektury falistej i wszystkich elementów, kuleczek, które zdążyły pięknie wyschnąć i się przyczepić. Najlepiej to robić w ogóle na następny dzień. I pracuję tutaj techniką tak zwanego suchego pędzla. To jest ważne. Tu nie chodzi o to, żeby to zapaćkać, tylko żeby to suchym pędzlem wybielić. I warto wiedzieć, że robi się to kilka razy, dlatego że patyna bister jest bardzo mocnym barwnikiem i po pierwszym razie to wszystko z powrotem zrobi się beżowe, brązowe, a chciałabym wyciągnąć te jakby najciekawsze elementy, dlatego powtarzam to kilka razy. A na sam koniec jeszcze trochę złota. Mimo że są to jasne kolory, to złoto również będzie widoczne. Ja się staram je nałożyć głównie na samej górnej części, tak żeby wyciągnąć właśnie moje ornamenty, gwiazdy, ale też stosuję to złoto troszeczkę jako rodzaj cieniowania i tym cieniowaniem również wykończę brzegi, czyli boki i górę mojego tryptyku. Jeśli masz ochotę, wszystko możesz zabezpieczyć woskiem w sprayu albo lakierem w sprayu, tak będzie najwygodniej, nic Ci się wtedy nie rozmaże, bo patyna jest wodna. I tak prezentuje się gotowy tryptyk, gotowa szopka, mój świąteczny projekt w prezencie dla Ciebie. W listopadzie jeszcze mi się udało, zdążysz zrobić i nawet wypróbować różne wersje kolorystyczne. Wyobraź sobie, jak pięknie to będzie wyglądało z patyną niebieską, albo zieloną, albo żółtą. Polecam. Biegnij teraz do siebie, możesz tak zrobić również bombki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!